Dzień dobry, Adriano. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Zrobimy dzisiaj sesję dawno planowaną, sesję badawczą na temat hrabiego Saint-Germaina. Ułóż się wygodnie. Hrabia Saint-Germain to bardzo tajemnicza postać. Dla jednych był oszustem, dla innych mistrzem masonerii, który osiągnął najwyższy stopień wtajemniczenia i stał się nieśmiertelny. Czynnie zajmował się alchemią, zgromadził ogromne bogactwa. Za chwilę policzę od 1 do 3 i ty, Adriano, połączysz się z częścią subtelną Saint-Germaina. 1, 2, 3. Upewnij się, czy to jest część subtelna Saint-Germaina. Zapytaj, czy możemy z nim porozmawiać. Tak. Zapytaj, jak on sam siebie by określił. Kim jest tak naprawdę lub kim był w czasach, kiedy pokazywał się na ziemi. Na to pytanie, jak to pierwsze pani zadała, to tylko usłyszałam, że tobą i mną jednocześnie. I jak go szukałam, jak się z nim łączyłam, to zaprowadziło mnie jakby w jakieś góry. Ale bardzo ciekawe, że to jest przestrzeń ziemi, ale gdzieś wysoko, w jakichś szczytach. I jak go widzę, i on faktycznie jakby nie ma ciała w tej chwili i jest taką czystą, wysoko wibrującą, energetyczną formą w kolorze fioletowym. Dużo fioletu tutaj jest. Co to znaczy i tobą, i mną jednocześnie? Co ma na myśli? Że jest wysoką świadomością, wysoko wibrującą świadomością, dokładnie tak. A dlaczego łączy to jeszcze z kimś? Sprytnie, już mówię, o co chodzi. Bo jak już on tak jest tą wysoką świadomością, tak to nazwijmy, to łączenie ze wszystkim jakby co jest, czy co istnieje, tak jakby mu dawało przewagę. To tak jakby być o krok dalej przed kimś albo wyżej przed kimś. Czyli to znaczy, że czuje się jednością, tak? Tak. Czy osiągnął ten stopień świadomości, jedności, tej prawdziwej takiej? Hrabia Saint-Germain zabłysnął najpierw na salonach weneckich w 1710 roku jako markiz Baletti, nienaganny, 40-letni arystokrata. Należał do kilku loż masońskich i innych tajnych stowarzyszeń, a potem zniknął bez śladu. Kilkanaście lat później pojawił się w Anglii. Co robił i gdzie był te kilkanaście lat? Co się z nim działo w tym czasie? Czyli jak jest taka ta świadomość, jak on mi to, że wychodzi i wraca ciągle tak. Wychodzi, czyli obniża jakby swoją gęstość, wibrację
i jednocześnie tworzy sobie ciało, ale nie musi się rodzić. Tworzy sobie takie ciało odpowiednie jakby dostosowane do danych czasów czy jakichś tam potrzeb. I później znowu to może cofnąć w każdym momencie. Teraz są takie coś, że zejście, powrót, zejście, powrót, zejście, powrót, ale to jest jakby na ziemię, nie? Czyli zejście, powrót w jakieś tam miejsce, to co ja teraz widzę, zejście, powrót, ale również jednocześnie będąc tutaj, na tym poziomie, tej w naszej przestrzeni Ziemi, jednocześnie robiąc to, może równie dobrze się udać na jakiś inny wymiar bądź inną przestrzeń. Jakby to nie jest ograniczeniem dla niego ani ciało, ani miejsce, przestrzeń, wymiar, to nie jest dla niego ograniczeniem. A gdzie był te kilkanaście lat, kiedy go nikt nie widział, zniknął? Zniknął z Wenecji. Już mówię, o co chodzi. On tylko przychodzi, kiedy jakby ma coś do zrobienia, do zademonstrowania, a Ale potem gdzie czeka. był? Co się z nim działo? Gdzie był? Powrót w tym miejscu, to teraz również go widzę. Stał się Tą tą świadomością. energią taką? Dokładnie Świadomość. tak. Dokładnie tak. On tak jakby porównam to do rozciągania. Coś się rozciąga, tutaj sobie tworzy ciało i jest nagle człowiekiem i później jakby to wszystko się cofa, on znika razem z tym, tak jakby z tym ciałem, bo ono to ciało jakoś się rozpływa. To znaczy potrafi ciało tworzyć dorosłego człowieka? Tak. I to ciało znika, kiedy nie potrzebuje Tak. tego ciała? I to robi swoją wolą? Tak. Swoją kreacją? Mhm. W 1758 roku zabłysnął w Wersalu, znów jako przystojny 40-latek w strojach kapiących złotem. Normalnie powinien mieć 80 lat. Jak to zrobił? Tutaj mówię o przeskokach czasowych. Jakby czas dla niego nie ma zupełnego znaczenia i może wejść na daną linię czy ścieżkę czasową, albo przeskoczyć po niej i jakby znaleźć się z tym samym ciałem, albo w innym momencie. To jest coś takiego. Może przeskakiwać, może się oddalać, ponownie tworzyć, mówię, to ciało takie samo bądź inne, to nie ma znaczenia. A również może zostawić na przykład ciało i w ogóle odejść, stać się tą świadomością wysoką ponownie. To jest taka umiejętność tego wysokiego poziomu, ale w sumie to jest trochę dzięki nam, ja to tak na to patrzę, bo przez to, że jakby jest ze wszystkim połączony, to ma te jakby wszystkie, on posiada wszystkie informacje, jakie tylko są możliwe do zdobycia. Wszystkie. Jest taką świadomością, która wie jakby wszystko. I jest wszystkim. A dlaczego pokazuje się na dworach? A nie prostym ludziom, gdzieś jakimś rolnikom czy rzemieślnikom, naukowcom. Sam był naukowcem, sam. Bo nie chodzi mu o to, żeby powodować strach w oczach innych ludzi. Chce wzbudzać zainteresowanie bardziej swoją osobą. Tych możnych, tak? Tak. Byłam taką scenę, kiedy były takie próby pokazywania się zwykłym ludziom, ale strach to powodowało. Jak ktoś nagle się pokazał i albo coś mówił, albo inaczej wyglądał, to powodowało strach i lęk na przykład wśród zwykłych ludzi. A dlaczego nie dostosował się do zwykłych ludzi? Ubiorem, mową? Dlaczego potrzebował te koronowane On w ogóle, głowy? już mówię o co chodzi, to jakby to są jego wnioski, jakby przemyślenia. Tak jakby zauważył, że nazwijmy to jakaś elita, szlachta, bądź właśnie dwór królewski, te myślenie jest inne i możliwości są inne. I to co ja mówiłam, tutaj byłby strach, panika, jakieś takie obawy, jakieś od razu jakieś takie nie wiadomo co. Ludzi by za nim nie ciągnęli, nie? Wręcz są odpychani od niego, a jak idzie
na dwór, w te szlachty i w takie inne towarzystwa, to jest tak, że ta energia się bardziej tak tworzy, on potrafi ich przyciągnąć do siebie, zainteresować i jakby zaszczepić w nich te inne rzeczy, bądź wiedzę, bądź jakieś informacje. A tutaj na dole, tak to porównam, jak z tą zwykłą społecznością miałby się spotkać, to, to jest ten odpych. Ale on to też wiąże właśnie z bardzo dużą, jak to powiedzieć, przemiałem religijnym. Chodzi mi z tymi przez te wieki, co tyle tych narzuceń, ograniczeń, dlatego tak jest. I dlatego on nie może wyjść po prostu jakby w zwykłych ludzi i się manifestować jakby wśród zwykłych ludzi. Chodzi o ograniczenia religijne? Tak, tak, tak. Mhm. Czyli co za tym idzie, jak on to mówi, że ograniczenie świadomości człowieka. A to, że wszedł w relację z Madame de Pompadour, faworytą Ludwika, zobaczę jakiego to Ludwika, XV, i który się dowiedział o tym i był wyrok wydany na niego i musiał ewakuować się z Francji. To co to jest za incydent? Dlaczego tak się stało? Już mówię. Pokazuje coś w rodzaju, to tak jakby połączenie serca, powiedzmy, albo jakieś takie uczucie. O, uczucie. Uczucie. On to nazywa połączeniem. To jakie to połączenie? Na wyższym Na poziomie? poziomie, tak. Na wyższym Dusz? poziomie, tak, dokładnie tak. No, ale chyba musiało też być i na innym poziomie, skoro musiał się ewakuować. Ale od tego się zaczęło, od tego takiego impulsu. Czy to była jedyna kobieta, z którą miał takie połączenie, czy miał... Nie. W ogóle w historii było wiele takich osób, kobiet. Ale o co mi chodzi, że jakby to powiedzieć, on taką dziwną zachowuje jakby bardzo to dla siebie, że niby coś chce wprowadzać tym ludziom, ale jak już na przykład schodzi, to też korzysta jakby z życia i bawi się tym życiem. To nie jest tak, że tylko jest w tych wysokich wibracjach. On nie. On jak obniża te zagęszczenia, czyli obniża swoje wibracje i ma tą wiedzę, ale nie wykorzystuje jej na takim poziomie, jak jest w tej postaci na przykład energetycznej, tej energii. A z kolei jak jest tej energii, to on jak gdyby czeka, żeby wejść albo zejść w odpowiedni moment, żeby... No właśnie, Wykorzystuje tą energię. No właśnie, tą energię jakby zejścia do doświadczeń jakichś takich, no jako człowiek, bo jednak obniża tą swoją energię i później nie wykorzystuje ma wiedzę jakby tego, powiedzmy, całościowego wszechświata, ale nie wykorzystuje jej tak na 100%, tak jak mógłby wykorzystywać w tej wyższej, na tym wyższym poziomie nawet własnej świadomości i w innym jak gdyby miejscu, tylko w tym energetycznym. To jest coś takiego. Tylko, że dziwne to jest to, że on jest w postaci tej energetycznej, tej w górach i zawsze jest wysyłany, zsyłany, ale to też jest ciekawe, bo to jest tak, że on sam decyduje dokładnie, kiedy zejść. On jakby dostaje impuls. On dostaje impuls do zejścia. Jakby teraz jest twój czas albo... I takich jak on jest kilka. To nie jest tak, że on jest jedynym. O nim wiemy, ale są inne. To się pokazuje, jak na szczycie góry bym taką kulę śnieżną, powiedzmy, fioletową postawiła. I te kule śnieżne, tak to nazwijmy, one schodzą co jakiś czas na ziemię. Schodzą. To równie dobrze można porównać taką jedną kulę, o której teraz mówię, do Jezusa. To była dokładnie jedna z takich kul. Czyli miał obudzić, przypomnieć
człowiekom ich pochodzenie, pokazać sobą. Coś takiego? To taka misja? No niby taka misja, tylko że oni, jak Czy mówię, że zginąć na misja... krzyżu? Nie. Misję, każdy z nich ma misję, mówię, coś przekazać, coś powiedzieć, coś wnieść. Zawsze. Zawsze każdy jest dokładnie, moment, tylko powiem, ile jest teraz obecnie takich kul na Ziemi. Nazwijmy to tymi kulami, bo inaczej tą świadomością. O. 7. Ale o co chodzi? To jest jakby ze źródła wyodrębniona jakby świadomość źródła, ale ta świadomość źródła nie jest źródłem, tylko jest jakby fragmentem źródła połączonym ze wszystkim, co istnieje jak gdyby. Żebym to dobrze wytłumaczyła. Bo mi się to pokazuje jako fragment, powiedzmy, źródła, ale ten fragment źródła tak jakby wypuszczał, powiedzmy, korzenie i tak jakby łączył się w taką niewidzialnym czymś, powiedzmy, ze wszystkim, co istnieje. Ze wszystkim. I dlatego Saint-Germain i te inne istoty, które również wschodzą i wkrótce znowu jakaś zejdzie, bo one jakby co jakiś czas się wymieniają. Nie jest tak, że są wszystkie razem, choć ja tak czuję, to jakby zależy od sytuacji. Może doświadczymy, że 4 będą jednocześnie około 2030 roku. 4 jednocześnie, takie niezwykłe osoby. A teraz jest 7? 7. To są tacy strażnicy, ja bym powiedziała, tak jak są na szczycie gór. Strażnicy czego? Częstotliwości? Tak. Mhm. Jakiejś wyższej świadomości. W 1762 roku przepowiedział Katarzynie Aleksiejewnie, że za 12 tygodni zostanie carycą Katarzyną Wielką. Czy pomógł jej w jakiś sposób? Pomógł. To tak jakby dać wskazówki, co w którym czasie zrobić. On miał tą możliwość, mówiłam, poruszania się po tych liniach jakby czasowych do przodu, do tyłu, ale też przeskakiwania na inne ścieżki. Co to znaczy? Ja tylko powiem tak, pomagał wielu osobom. Ona nie była jedyną osobą, której pomógł. I to ma też wpływ, te podpowiedzi tych energii. Znowu się zacięło. I Albo, to ma słuchaj, to ma wpływ na jakby tych na energii. te linie czy ścieżki czasowe i jakby to ma wpływ również na nas, bo to dam przykład. To, co oni robią, to jest nie to, że tworzenie się drogi, bo ta droga życia powiedzmy jest, ale co na tej drodze życia się znajduje albo co na poboczach, jaka roślinność rośnie. To jest te ich zejścia, mają to na celu. I albo będą wykorzystane, albo nie, albo będą podeptane. W przypadku Jezusa było podeptane. Kiedy zyskał przychylność dworu w Petersburgu, zaczął przepowiadać, że prawdziwe poznanie nastąpi w XXI wieku, czyli w obecnych czasach. Kiedy z ukrytej jaskini na Uralu zostanie wydobyty magiczny czarny diament, należący kiedyś do starożytnego boga Tota, władcy czasu. I za pomocą tego kamienia, twierdził, będzie można zrobić wszystko z wszystkiego. Wierzył, że maleńki kawałek ołowiu będzie można przekształcić w ogromną sztabę złota, jednego człowieka w armię sobie podobnych, chrząszcza w potwora podobnego do słonia. Magiczny czarny diament.
To jest jakby zaginanie czasu i przestrzeni plus kreacja, ale kreacja z energii tego kamienia, a nie jakby z własnej energii. To jest coś takiego. Ten czarny diament znajduje się w jaskini, rzekomo, w jaskini na Uralu. Czy chciałabyś tam się udać teraz? Mhm. Więc idź do tego miejsca, gdzie znajduje lub znajdował się ten czarny diament, o którym mówił Saint-Germain. Mhm. Znalazłaś tą jaskinię? Tak, ale energia na przykład tego mi się nie podoba, powiem szczerze. Weszłaś do jaskini Tak. i co tam widzisz? Jest to ogromne, ale to bardziej przypomina A znalazłaś diament czy tak, jaskinię na razie? diament już diament. Diament przypomina stół, okrągły stół, którym można obracać. Jak duży jest? Jak stół, bardzo duży jest, bardzo duży. Wysokością i szerokością nie do objęcia. A dlaczego musi być wydobyty? Dlaczego nie działa, kiedy jest tam w jaskini? Nie ma na razie nikt do niego dostępu fizycznie? Nie odnalazł go jeszcze nikt? Nie. Ale to dlatego może, że jest tak osłonięty tymi skałami. Te skały mają coś w sobie takiego, że zaburzają w ogóle energię tego czegoś. I ja na przykład to się bardzo niekorzystnie czuję źle. Tu nie ma w tym momencie, jak stoję przed tym, wysokiej energii. Tu jest energia wręcz jakiejś zmiany, ale ja wiem o co chodziło Saint-Germain, żeby to zrobić. On jakby podakazał wskazówkę w razie o uratowanie ludzi i jakby pojedynczych jednostek. O to mu chodziło. Bo mówiłam, to jest jakby zaginanie czasu, że jak mamy na przykład powiedzmy ścieżki czy linie czasowe, tak? Mam jakieś po prostu drogi, nazwijmy to drogi. Tego jest dużo. I chodzi o to, że można, jak one są osobno, to można przeskakiwać z jednej na drugą, a przy tego coś urządzeniu można jakby wyginać, zaginać i że one się jakby, nawet nie to, że rozwarstwić, potem złożyć, ale już jako coś na przykład innego. O to tu chodzi. On powiedział, że prawdziwe poznanie. Co miał na myśli? Jakie poznanie? Czego nastąpi, kiedy zostanie ten diament wydobyty? Moment, ja tylko zobaczę, co się stanie, jakby go wydobyli, dobra? Bo na razie ta energia jest bardzo dziwna. Co poznamy? Kogo poznamy? Prawda o nas samych. Oślepienie, jak diament jest wydobyty, oślepienie, rozbłysk. Coś oślepia, coś promieniuje na dużą skalę. Ale czego jest czarny? Jest czarny, dlatego żeby ta moc była jakby używana falowo, a nie. Tak jak dam przykład, tak jak przez biały kryształ czy diament to światło przechodzi, tak? Jakby cały czas, a przez czarny on sam jakby decyduje, czy przepuścić to światło, czy nie. I może stanowić w pewnym momencie dla nas ochronę i dlatego jest czarny, ja to tak odbieram. Wiem o co mu chodzi. Chodzi mu o ochronę po prostu, jak gdyby. Ochronę. On mówi, że ma takie zdolności z tym zaginaniem i tak dalej, ale ogólnie o ochronę. O ochronę dla ludzi, czy też dla naszej planety. Nie dla wszystkich, ale dla jakiejś części. Jak taki parasol bezpieczeństwa.
Kiedyś istniało opactwo strażników pradawnej wiedzy, założone we Francji w VI wieku. Później stało się centrum zakonu maurystów. Zbierali oni średniowieczne rękopisy, rozszyfrowywali je, chowali lub upubliczniali. Sami decydowali, co upublicznią, a co schowają. Mauryści byli wspaniałymi znawcami starożytnej mądrości, szyfrów i symboli. Zaczęli oni gromadzić starożytne teksty po odkryciu niezwykłego dokumentu. I ten dokument mówił o tym, że pojawi się człowiek, wybraniec, będzie miał znak szczególny i tym wybrańcem okazał się Saint-Germain. Jak Saint-Germain przybył do tego opactwa, jak odnalazł to opactwo, jak trafił do nich? Bo tu nie ma przypadków. Tu jest, tak jak mówiłam, on jest połączony ze wszystkimi, ta energia i jest w stanie dotrzeć tam, gdzie ma dojść. On jakby, to tak jakby jego droga, mimo że tam z życia też powiedzmy korzystał, to jakby te główne zadania i cele są zawsze wyznaczone, zawsze jakby z góry wyznaczone. Czyli to o tym zadecydował Saint-Germain, czy Tak. ci z Tak, opactwa? on wiedział, nie, on. On wiedział, gdzie ma się stawić. On wiedział, że jest wybrańcem, że ma powiązanie z tajemnicą i sam zadecydował, że pojawi się tam, w miejscu, gdzie ci mniejsi Maurysi zgromadzili te pisma starożytne i rozszyfrowali je, tak? To tak, jakby on miał je zrozumieć, bo przeczytać, rozszyfrować to jedno, a zrozumieć to zupełnie coś innego. Samo opactwo mieści się obecnie w Paryżu, a kościół tego opactwa należy do najstarszych w mieście. Saint-Germain posiadał zdolność uszlachetniania kamieni, ożywiania kolorów. Był wspaniałym artystą i malował obrazy. Tylko chciałam właśnie powiedzieć, że te pierwotne, to o czym Pani mówi i te ich pobudki, dla których ta ich działalność, to już dawno tego to jest... Nie robią tego, tak? Już odkryli wszystkie tajemnice. Nie. No nawet nie, ale jak nie mogą, bo to jest tak, to co ja mówiłam, że on przyszedł Saint-Germain, trochę coś tam upublicznił, tak jak Jezus, tak, trochę, potem była akcja, że jakby i nie mogli tego dalej kontynuować. Dlaczego? Może ewentualnie przez krótki czas, ale później jakby ustrój znowu się zmienia, jakieś zasady, warunki, to co ja mówiłam, to co bardzo przeszkadza, co nawet wtedy mu przeszkadzało, tak, o tej religii, co tam mówił, właśnie o tych jakby narzucających dziwnych rzeczach. I nie mogli, te ograniczenia jakby z zewnątrz. I tak bardzo człowiek jako właśnie mówię, człowiek jako istota jakby zapadnięta w sobie. Kto? Człowiek jako istota, o ludziach, szczególnie jeszcze w tamtych czasach. U nas teraz już jest, jakbym miała patrzeć, jest lepiej, ale chodzi o to, że zapadnięte w sobie, że nie ma kontaktu samym z sobą, o to tutaj chodzi. Tylko jest zdany to, co jest na zewnątrz, a Saint-Germain cały czas to jakby mi szepczy do ucha, powiedz im, mówi, nie ufaj temu, co na zewnątrz. Ufaj sobie. Cały czas to powtarza. Chodzi mu o te ustroje i o to wszystko, co jest jakby narzucane z zewnątrz. A to, że to człowiek, istota, jest sama wartością w sobie największą. Nie potrzebuje tego, co z zewnątrz jest narzucane. A czego potrzebuje? Człowiek, ta istota, która jest największą wartością? Ekspansji zewnętrznej, ale tu chodzi o to, to jest to samo, mówię to, co my jakby robimy przez cały czas. Wolności? Też, ale
że nie masz być zapadnięty, tylko masz być, nazwijmy to może rozświetlony. W sobie, w harmonii, ale na zewnątrz, tak przejawianie się duszy na zewnątrz. A tak prostymi słowami, co to znaczy? Przejawianie się duszy na zewnątrz? Jak to ma wyglądać? Bardzo skomplikowanie to wyjaśnia, a nie prostymi słowami. Nie ma nic prostymi słowami tutaj. Cały czas mówię o blokowaniu, nieprzyjmowaniu tego, co zewnętrzne. Jaki jest jego stosunek do władców? Już tylko mówię, z władcami to się tylko spotykało dlatego, żeby przekazać właśnie jakieś informacje. I to chodziło o ten właśnie te poziomy świadomości. Ale teraz, jakby miał przyjść i potwierdzam, kiwa głową, w nasze czasy to byłby skłonny odnaleźć już grupy takie, nie musiałby iść do żadnych władców, to ich by unikał teraz. Przyszedłby do ludzi teraz. Jakby się zmieniło, dużo rzeczy się zmieniło. Jeszcze jest pytanie. Potrafił ożywiać kolory, czyli jego kolory, bo był artystą, malował obrazy i te kolory świeciły. Ze zwykłej farby potrafił zrobić taki efekt, że ta farba świeci. Ożywił ją. Składał tam swoją energię. Nigdy nie sprzedał swoich obrazów. W każdym z jego obrazów jest fragment jego energii. Dlatego one tak wyglądały. I część z nich do tej pory jest przechowywana w skrytce pod pałacem Montplaisir w Peterhofie. I podobno przed śmiercią miał powiedzieć królowi Fryderykowi II: moje obrazy nabiorą zupełnie nowego znaczenia w XXI wieku, po tym jak zostaną ujawnione moje proroctwa, a czarny diament opuści jaskinię. Dlaczego te obrazy są takie szczególne? Jego podarował nam fragment siebie. Tam jest jego energia w tych obrazach. Taka namacalna, wręcz taka, której można dotknąć. Co się stanie, gdy zobaczymy te obrazy? Może nastąpić przebudzenie ludzi, którzy tego potrzebują. I w jaki sposób się przebudzą? Czego doświadczą? Przypomną sobie. Doświadczenie polega na tym, że spojrzenie na taki obraz, jeden z jego, odczują jego energię, odczują to wszystko, ten cały, że tak powiem, wszechświat. To ma być takie, to nie jest jakieś przebudzenie, że uczysz się powoli czegoś nie, to ma być takie natychmiast oślepiające, zmieniające całe poglądy i odczucia, że czujesz się i jesteś tylko duszą, ja bym tak powiedziała. A dlaczego oślepiające? Kogo będzie to oślepiało? Tą osobę, która patrzy? Czy ta osoba będzie tak świecić, że... Mental oślepi. Mental i emocje również. To tak jakby stać się w jednej chwili, mimo że jesteś człowiekiem, stać się duchem. Bez ograniczeń emocji. Czyli wszystkością, bez ograniczeń, tak? Wszechświatem. Tak, bez ograniczeń umysłu. O to tu chodzi. Zjednoczyć się jakby ze wszystkim, co istnieje. Być świadomością we wszystkim, co istnieje. Tak? O to chodzi? Tak. I chodzi o to uwolnienie jak gdyby ludzi. Uwolnienie od tych ograniczeń, które teraz noszą na sobie. Umysłu. Tak. A ego. Hrabiego widziano podobno w 1835 roku w Paryżu. W 1867 wziął udział w spotkaniu Wielkiej Loży Mediolanu. W 1902 udzielił wywiadu Rudolfowi Steinerowi. Czy pojawił się w naszych czasach? Czy już jest? Jeszcze chwilę.
Czy może jest? Jeszcze, Nie ma jeszcze. jeszcze Nie ma chwila, go. jeszcze chwila. Koło 30 roku. 28, 30. A jeszcze mam pytanie odnośnie tego czarnego diamentu. Jakie muszą zaistnieć warunki, żeby ten diament został wydobyty, znaleziony, wydobyty? Bardzo niedobre, bym powiedziała, bo on ma nas ochronić przed czymś. Pomóc części ludzi się jakby uratować. Niedobre warunki na ziemi mają być, żeby go wydobyć. Niedobre. Czy To się też wydobywać? wszystko wiąże z Mhm. tym, co my zawsze mówiliśmy o tym wyrzucie tej energii jakby przez ziemię, o tym wybuchu, o tym. To się wszystko łączy. Wszystko. Czy wydobywać go będą jacyś szczególni ludzie, czy on po prostu sam zostanie jakby wyniesiony z tej Sam. jaskini? Jak Sam. będą odpowiednie warunki, czyli jak ja to widzę niekorzystne, sam. Czyli da Sam. jakiś sygnał jakby, tak? I Wypłynie się na wierzch. To wypłynie tak na jakby wierzch. pęknie skała i to wyjdzie na powierzchnię. Można powiedzieć, że to jest tarcza ochronna, ten diament. Czyli nie wprowadzi tu harmonii, tylko ochroni, no właśnie, kogo? Ludzi. Przed kim? Część ludzi. Eksplozja, wybuchy, promieniowanie, coś takiego. Tylko w ostateczności ludzie najpierw mają sami, tak? Sami jakby podnosić tą świadomość, stawać się tym, czym on jest. To nie jest tak, żeby nie liczyć, że ktoś nas uratuje, bądź to nas uratuje, czy wszystkich nie. Wszystkich nie. Tych, co sami się ratują. Nie mam mówić nic więcej, tylko tyle. No tak nie można uratować kogoś, kto nie chce być uratowany. Czyli robi wszystko, żeby się pogrążać. Kiedy ktoś stara się i chce czegoś więcej, jeśli chodzi o poziom swojej świadomości, taką osobę można takiej osobie pomóc. Czy to tak o to chodzi? Nic nie mogę mówić, Dlaczego nie możesz mówić? bo prosi, żeby nic nie mówić. Tak pokazuje, żeby już w ogóle tego tematu nie poruszać. Dlaczego? Dlatego, żeby nie obiecywać ludziom, że jak przyjdą ciężkie czasy, czy te ciężkie czasy, inaczej, ta dysharmonia większa, żeby oni nie czekali na coś z zewnątrz. No tak, no właśnie o tym mówię. Nie, że coś z zewnątrz przyjdzie i ochroni, ale ten diament to jest. Bo No może przyjść, czym bo o on to chodzi, jest? że może przyjść, ale jak Tak. on by teraz powiedział, my byśmy teraz wszystkim powiedzieli, że będzie wszystko dobrze i że diament wypłynie i nagle wszystkich ochroni, że każdemu się nic nie stanie, no to ludzie mogliby przestać jakby, to jest właśnie te pole mentalne, przestać by jakby pracować nad samym sobą. Chodzi mi o tą własną świadomość, podnosić swoją świadomość, a bądź dążyć nawet do swojej własnej świadomości. Znaczy mieć wolę, bo wolę po prostu do poznania siebie. No o tym mówię. Że jeśli ktoś nie ma takiej woli, nie można mu pomóc. A jeśli ktoś ma taką wolę, to tak naprawdę pomoże sobie sam. Wtedy, kiedy przyjdzie jakaś tam czas, żeby sobie pomóc. czas, bo ten czarny diament jest od Tota, tak? Władcy czasu. Ja mówię, można zagiąć czas, zagiąć bądź przeskoczyć. To nie jest tak, że trzeba być cały czas na tej samej linii czasowej. Czyli zostaną przeniesieni na inną linię czasową? Co niektórzy? Mhm.
No, akurat pojawia mi się pytanie, no ciśnie mi się tutaj to pytanie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać przeniesionym na tą inną linię czasową? Wysoki poziom świadomości i zerowe ego. Czy te obrazy, które zostaną jakby ujawnione, Tak też. pomogą? Mhm. Mhm. Bo to będzie ludzi uwalniało, tak? Jakąś liczbę ludzi? Mówiłam. Mhm. To, co tam będzie się z nim działo. Dokładnie tak. Chciałabym zobaczyć te obrazy. To ja chyba też. Bardzo bym chciała zobaczyć i te ożywione kolory i doświadczyć tego. W ogóle jak ja to bym miała jeszcze bardziej głębnie odpisać samo to zdarzenie, to zjawisko dziwne i nie jest przyjemne, bo to jest oślepienie. To proszę sobie wyobrazić, jakbym miała to przedstawić obrazowo, to jest tak, że stoi osoba i nagle oczy i otwory i jakby usta, wszystko jest wypełnione światłem i z tych otworów, powiedzmy nos, usta i te wszystkie otwory jakby zaczynają promieniować i ciało się jakby rozrywa. To nie jest przyjemny widok. I tak jak gdyby, ja to tak widzę, jak on to mi też pokazuje. I tak jakby ta głowa też jakby się unosi, tak jakby się wszystko rozrywało i staje się tą świadomością, ale ciało się jakby rozrywa. Ale rozrywa w niedosłownym sensie, tylko w przenośni, bo może będzie tak, że to będzie jakby to chwilowe rozrywanie po to, albo przygotowanie jakby, że potem jak nastąpi to przejście, to będzie, że znowu, że to ciało zostanie, albo w ogóle już tych ciał nie będzie i będzie od nowa. Na innej linii jakby czasu, albo energetycznie, albo zagęścisz się, albo wrócisz ze swoim ciałem. No skomplikowane to jest, ale ogólnie jak mi to pokazuje, to jest takie, nie wygląda to przyjemnie. Rozerwanie to jest. Jest tak wysoka energia. W tej chwili Saint-Germain przebywa jako to światło fioletowe na szczycie góry. Mhm. Tutaj go odnalazłaś, tak? W przestrzeni Ziemi, W przestrzeni Ziemi. na wschodzie. Czyli jest w przestrzeni, gdzie czas nie istnieje. Mm, No Czas tak, płynie dla nas tutaj. no tak, ale nie do końca, bo jednak on jest, mimo że jest tą świadomością, to jest w naszej przestrzeni, a jak powiedzmy w naszej Ziemi, czy na naszej Ziemi, e, on jest wszędzie, czyli on jest tam, gdzie jest czas również, tylko że w innej formie i jego jakby to tak nie dotyczy. Mhm. Czy sam chciałby nam coś przekazać? Że serce nie ma końca. Co to znaczy? Co ma na myśli? To jest wskazówka do tego, jak można pracować nad sobą i to on mi pokazuje to, co on robi, to rozciąganie tej świadomości i później powrót. To tak jakby przez, no on to nazywa przez sercem, tak jakby przez sercem. Czy można być jednocześnie sercem i posiadać ego? Czy można jednocześnie czuć Nie, nie, miłość i posiadać ego? nie. Nie. Czyli warunkiem jest pozbycie się ego. A ego to jest jak taka ciemna płachta u każdego człowieka. Mhm. Ona jest jakby zrośnięta z nami na stałe. Czy ego łączy nas z Matrixem? Tak. Czyli wyjście z Matrixa też to jest pozbycie się ego. Tak? Pozbywając się ego, możemy opuścić Matrix? To jakby żyć w tej przestrzeni, w przestrzeni Ziemi, w tym samym miejscu, w tym samym czasie, ale już w innych warunkach.
Jesteśmy wdzięczne za te wszystkie informacje i za to, że chciał nam je udzielić i spotkać się z nami. Jeszcze też on powtarza, że wkrótce wszyscy się spotkamy jakby razem. W innej przestrzeni. W naszej przestrzeni. Czyli znowu sobie ciało stworzy? Ja mówiłam, on i jeszcze kilku innych. Mhm. No to w takim razie do zobaczenia. Jak tak wszyscy się spotkamy. Rozłącz się teraz z częścią subtelną Saint-Germaina. Całkowicie się rozłącz. Jak się czujesz po spotkaniu z Dziwnie, nim, po bardzo kontakcie? dziwnie, bardzo dziwnie. Bo to nie jest energia źródła, ona jest, to jest inna jakość. To nie jest taka jakość, że cię unosi, że się rozpływasz, to jest zupełnie coś innego. Nie wiem, do czego mam to opisywać czy określić. No, coś zupełnie innego. Taka jakość, której nie potrafię opisać. Fioletowa. Niby lekka, ciężka, ale taka... To jest, jakbym miała też obraz do tego porównać, to jest jak na przykład przekazywali nam takie obrazy, jak jest kosmos, na przykład to są takie dziwne zawirowania. To jest coś takiego, coś co wiruje, co drga, co się porusza, płynie, bo on jest wszystkim i na przykład tą energię tej wszystkości, czy coś takiego, to było czuć. To jest jak stajesz przed nim, to on cię tak jakby przyszywający jak rentgen, o. To czuć to jest dziwna energia, inna. Dobra zarazem, ale inna. 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 Jezus mnie zaciekawił, ta jego historia. Do tego się nie spodziewałam. Inna, czyli to bardziej taka męska energia? Jednorodna czy różnorodna? To jest takie też jak na przykład w każdym kierunek tak on tak nie przyciąga, on jakby ta energia jego nie też, że cię przenika, to tak jakby rozpychała w każdą stronę. Dlatego on, jak jest się połączonym tą jednością czy jakby ze wszystkimi, to tak jakby przenikasz przez wszystko. Jak on na przykład stał przede mną, to czułam przenikanie, ten rentgen i takie rozpychanie czy rozciąganie w każdą stronę i co trochę nawet niepokoju. Malutko, ale przez moment się chyba pojawił taki niepokój. Potem to odpłynęło, bo to nie było coś takiego naturalnego, z czym się kiedykolwiek spotkałam. Chyba dlatego. Dobrze, policzę teraz od 1 do 5 i wrócisz do czasu, z którego do ciebie mówię. Jezus mnie zaciekawił, bo się tego nie spodziewałam, że to jakaś energia i że źródło w ogóle jakby ma część siebie, jakiś taki dziwny podział i to jest jakaś przeciwwaga czy energetyczna do tego zła, które się tu wlało, darło. To jest przeciwwaga, te fioletowe energie, które tam są. I co jakiś czas tak jakby przychodził na ziemię, tak jakby przyjść, żeby trochę coś wyrównać, bądź naprawić, bądź podnieść tą świadomość. Tylko tego zła jest tutaj tak dużo, że te wszystkie ich próby nie doprowadziły do tego, żeby człowiek był na tej wyższej świadomości, tak jak oni. Nie. Ale próby są i nadal będą. Ale nie doprowadziło to do tego.